Cześć, witajcie w Grupie Gazet. Dzisiaj wracamy z kolejnymi nowościami na naszym kanale. Po pierwsze chcemy Wam pokazać nasz nowy salon i serwis Hondy, jaki od niedawna działa w Zielonej Górze. Po drugie zaprezentujemy Wam także pierwszą z 3 tegorocznych samochodowych nowości Hondy, a mianowicie Hondę ZR-V. Co więcej, zabierzemy ją także w miejsca, które chyba najbardziej kojarzą się z Zieloną Górą i całym regionem, ale najpierw zapraszamy na krótki spacer po salonie. Nowy salon zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie naszych dotychczasowych obiektów w Zielonej Górze przy ulicy Batorego 69B. Obiekt ma powierzchnię blisko 1000 m2 i składa się na niego dwupoziomowa część salonowa oraz hala serwisowa. Ekspozycja i sprzedaż samochodów zlokalizowana jest na poziomie pierwszym, z kolei dla motocykli zarezerwowana jest cała powierzchnia poziomu drugiego, choć najnowsze i najpopularniejsze modele znajdziecie także na poziomie pierwszym. W hali serwisowej zorganizowanych jest aktualnie 6 stanowisk obsługi mechanicznej samochodów oraz wydzielone stanowiska do obsługi mechanicznej motocykli i skuterów. Na miejscu realizowane są wszelkiego rodzaju usługi, od rutynowych przeglądów serwisowych przez naprawy mechaniczne, aż po likwidację szkód komunikacyjnych i naprawy blacharsko-lakiernicze. Dostępna jest oczywiście gama samochodów i motocykli demonstracyjnych, które możecie zabrać na jazdę próbną, zatem jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszego nowego salonu, to zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. Pamiętajcie także, że wszelkie informacje o naszej aktualnej ofercie, promocjach oraz nowościach możecie znaleźć zawsze na naszej nowej stronie internetowej pod adresem www.gazet.pl. Zachęcamy Was także do subskrybowania naszego kanału, a my wracamy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Hondy ZR-V. A skoro są jeszcze wakacje i jesteśmy w winnym grodzie, to wykorzystamy ten fakt i zaprosimy Was na krótką podróż po okolicznych winnicach, gdzie właśnie trwają przygotowania do zielonogórskiego winobrania. Jak wspomniałem na początku, jest to pierwsza z 3 nowości Hondy w tym roku, obok 6. generacji flagowego CR-V oraz modelu Anyone będącym zmodernizowaną elektryczną odmianą HR-V. Nowa Honda ZR-V bazuje na płycie i rozwiązaniach technicznych Civica 11. generacji, co niesie ze sobą kilka bardzo interesujących cech i zalet, ale o tym za chwilę. Zacznijmy najpierw od podstawowych danych technicznych. Nowy ZR-V mierzy 4,57 m długości, 1,62 m wysokości oraz 1,84 m szerokości przy rozstawie osi wynoszącym 2,66 m. Wypełnia więc idealnie gamę Hondy między krótszym o 23 cm HR-V oraz dłuższym o 13 cm CR-V najnowszej generacji. Również rozstaw osi plasuje ZR-V między oba te modele. W mniejszym HR-V rozstaw jest krótszy o 6 cm, zaś w większym CR-V dłuższy o 4 cm. Model oferowany jest w 3 wersjach wyposażenia Elegance, Sport oraz Advance i dostępny w 5 kolorach nadwozia, z czego czarny metalizowany jest kolorem bazowym bez dopłaty, pozostałe zaś są kolorami opcjonalnymi. Prezentowane dzisiaj nasze modele demonstracyjne to wersja Sport, czyli środkowa specyfikacja wyposażenia w kolorze niebieskim oraz najbogatsza specyfikacja Advance w perłowym kolorze o nazwie Diamond Dust. Z zewnątrz wersję Sport rozpoznacie m.in. po czarnych obręczach kół, ostrzejszym kształtom zderzaka z przodu oraz przedniej osłonie chłodnicy z motywem plastra miodu. 2 ostatnie elementy występują jedynie w specyfikacji Sport. Niezależnie zaś od wybranej wersji wyposażenia, obręcze kół będą miały zawsze 18 cali średnicy. Stylistyka nowego ZR-V jest stonowana i jednocześnie elegancka. Nadwozie charakteryzuje się ponadczasowym połączeniem łagodnych kształtów z wyraźniej zaznaczonymi detalami dodającymi całości nieco charakteru. Estetyczny wygląd, podkreślany z przodu poprzez wąskie reflektory z wyraźnie zaznaczoną sygnaturą świetlną i dużym grillem, idealnie współgra z opływowym kształtem nadwozia połączonym z wyrazistą linią bagażnika i tylnymi światłami.
Zarówno przednie, jak i tylne lampy nowego ZR-V wykonane są w technologii LED. W standardzie w wersji Elegance i Sport otrzymujecie reflektory z funkcją automatycznych świateł drogowych. W najwyższej wersji wyposażenia Advance światła drogowe będą dodatkowo adaptacyjne. Wspominałem o tym, że ZR-V dzięki technicznemu pokrewieństwu z nowym Civiciem odziedziczył także kilka jego interesujących zalet. Pierwsza kryje się pod maską i jest nią nowy, hybrydowy układ napędowy eHEV. eHEV to inteligentny, samoładujący się układ hybrydowy, który w tej wersji przez ostatni rok zdobywał już uznanie w większości, o ile nie we wszystkich testach nowej generacji Civica. Układ składa się z 2-litrowego silnika benzynowego oraz 2 silników elektrycznych. Dzięki 4 trybom pracy może on działać stale w optymalnych warunkach, automatycznie przełączając się między napędem elektrycznym, hybrydowym i spalinowym bez udziału kierowcy. Moc hybrydowego układu napędowego nowego ZR-V to 184 konie i 315 Nm momentu obrotowego, co pozwala przyspieszać mu od 0 do 100 km na godzinę w około 8 sekund. Podawana przez Hondę moc oraz moment obrotowy to w istocie parametry generowane przez silniki elektryczne, ponieważ to z nich w tym układzie będziemy korzystać najczęściej. Druga z interesujących zalet kryje się wewnątrz. Po zajęciu miejsca w środku z pewnością zwrócicie uwagę na niską pozycję za kierownicą. To sprawia bardzo przyjemne sportowe wrażenie, które jest dość niestandardowe jak na auto segmentu SUV, a które będzie Was cieszyć za każdym razem, niezależnie od tego, jak daleko będziecie chcieli pojechać. Układ eHEV zapewnia znakomite połączenie osiągów, natychmiastowej reakcji na gaz i dynamicznego przyspieszania przy zachowaniu niewielkiego zużycia paliwa. W cyklu mieszanym Honda deklaruje spalanie poniżej 6 litrów na 100 km i taka wartość jest jak najbardziej osiągalna, co zresztą możecie sprawdzić sami podczas jazdy próbnej. Przy bardzo szybkiej autostradowej jeździe spalanie może wzrosnąć do około 7 litrów, w dalszym ciągu pozostając jednak na bardzo zadowalającym poziomie. Wygodną pozycję za kierownicą znajdą także osoby o większym wzroście. Wystarczająco dużo miejsca jest nad głową, można też w czasie jazdy wygodnie oprzeć łokcie na podłokietnikach, cały czas trzymając kierownicę. Kokpit praktycznie w całości jest tym, co znamy z najnowszego Civica. Jedyną zmianą są w zasadzie regulatory kierunku nawiewów, które w Civicu miały postać charakterystycznych joysticków. W centralnym miejscu kokpitu znalazł się ekran systemu multimedialnego Honda Connect Plus o przekątnej 9 cali. Ekran jest oczywiście dotykowy, jednak najważniejsze funkcje obsługiwane są za pośrednictwem pokrętła oraz fizycznych przycisków. Ekran jest wyposażeniem standardowym każdej wersji nowej Hondy ZR-V, podobnie jak bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, a także system nawigacji satelitarnej. Standardowo znajdziecie także po 2 gniazda USB z przodu i z tyłu, a od wersji Sport także ładowarkę bezprzewodową. W najbogatszej wersji wyposażenia Advance standardem jest również system nagłośnienia wysokiej klasy marki Bose, który składa się z aż 12 głośników, w tym głośnika centralnego i subwoofera. Klasyczne rozwiązania znajdziemy także na panelu automatycznej dwustrefowej klimatyzacji, bowiem mimo iż przyciski i pokrętła wyposażone są w cyfrowe wyświetlacze funkcji, to sterowanie nimi jest całkowicie tradycyjne. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa oraz nawiewy klimatyzacji z tyłu są standardowym wyposażeniem każdej wersji nowego ZR-V. Podobnie jak kokpit, również kierownica w nowym ZR-V jest dokładnie tym, co znamy z Hondy Civic. Jest ona oczywiście wielofunkcyjna i wyposażona w mechaniczne przyciski, a także łopatki, przy czym nie służą one do zmiany przełożeń, a do regulacji siły odzyskiwania energii. Przed kierowcą znalazł się wielofunkcyjny ekran wirtualnych zegarów. W bazowej wersji Elegance oraz pośredniej wersji Sport ekran ma 7 cali oraz fizyczną wskazówkę prędkościomierza. W najbogatszej wersji Advance ekran ma 10 cali i jest w pełni cyfrowy. W wersji Advance przed oczami kierowcy znajdziecie także wyświetlacz przezierny, czyli head-up display, którego zawartość wyświetlana jest od teraz bezpośrednio na szybie, a nie na dodatkowym uchylanym panelu. Na konsoli środkowej, poza wygodnym i nieco wyżej niż w Civicu poprowadzonym podłokietnikiem z praktycznym schowkiem, znalazły się także 2 cup holdery, przyciski zmiany biegów oraz przycisk do szybkiej zmiany jednego z 4 trybów jazdy. W odróżnieniu od Civica, tapicerka wewnątrz nowego ZR-V powyżej linii okien będzie zawsze jasna. W najbogatszej wersji Advance znajdziemy również panoramiczny, szklany i otwierany dach.
Wyposażeniem standardowym nowej Hondy ZR-V jest zestaw kilkunastu poduszek powietrznych, w tym kolanowych dla kierowcy i pasażera oraz, co było nowością również w Civicu, poduszka centralna mieszcząca się między fotelem kierowcy i pasażera. Tradycyjnie też dla Hondy, która przykłada niezwykle dużo uwagi do bezpieczeństwa zarówno czynnego, jak i biernego, na pokładzie każdej wersji najnowszego ZR-V znajdziecie kilkanaście systemów elektronicznych tworzących razem pakiet Honda Sensing. W skład pakietu Honda Sensing wchodzi m.in. system utrzymania w pasie ruchu, asystent jazdy w korku, inteligentny tempomat adaptacyjny czy system monitorowania martwego pola, jak i ruchu poprzecznego. W przypadku tego ostatniego odległość wykrywania pojazdów zwiększono z 3 do 25 metrów. W przypadku ZR-V dostępne są także wersje Sport oraz Advance z mniejszym pakietem Honda Sensing bez systemów monitorowania martwego pola oraz ruchu poprzecznego. Bagażnik nowej Hondy ZR-V ma pojemność 390 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy jego pojemność wzrasta do 1322 litrów. Oparcia kanapy składane są w stosunku 60 do 40 i wyposażono je także w wygodny podłokietnik z uchwytami na napoje. Auta, które dzisiaj Wam pokazujemy, są oczywiście naszymi pojazdami demonstracyjnymi, zatem jeśli jesteście ciekawi, jak jeździ się najnowszą Hondą ZR-V, to zapraszamy Was do kontaktu z doradcami jednego z salonów Hondy Grupy GZ. Zachęcamy Was także do subskrybowania naszego kanału oraz śledzenia pozostałych social mediów, a jeśli już teraz chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat najnowszego ZR-V, to kompletny cennik, specyfikacje wyposażenia oraz dane techniczne znajdziecie na naszej stronie internetowej. Link oczywiście zostawiamy Wam w opisie poniżej. Tyle na dziś, cześć i do zobaczenia w Grupie GZ.